No i po szaleństwach wystawowych, bo tak to można nazwać, bo byłem na kilku miejscowych wystawach w okolicy. Po prostu tam koledzy hodowcy mnie zapraszali, znaczy żebym przyjechał, nagrał ich wystawę. Także takie szaleństwo teraz, to co przyjemne w własnym gołębniku. A też zresztą jako sędzia warto popatrzeć, jak gołąbki są na wystawie pooceniane, jak to wygląda, więc tak, że tak powiem, też ze względów zainteresowań, że jestem sędzią, to na te wystawy pojeździłem. Moje niestety głodomorki czekają na mnie, no bo właściciela nie było w domu, ale teraz się już doczekały. Muszę siwka złapać i zobaczyć, w jakim jest stanie, bo tak jak mówię, przez szczepienie jeden gołąbek mi wypadł z gołębi do wystawienia na wystawie, chociaż tak wystawa poszła bardzo dobrze. Te gołąbki, na które liczyłem, że będą miały nagrodę, to te nagrody miały. Cóż więcej by chcieć. Także świetnie poszła wystawa, 6 nagród. 6 nagród, 8, znaczy właściwie, no tak, mój pupilek, który był pomylony, nie dostał nagrody. No i dwie samice, na które tak dałem je, bo dałem, ale faktycznie mówiłem już przed wystawą, że raczej szans nie mają. Więc wszystkie moje przepowiednie się sprawdziły. No i to mnie cieszy. Do karmienia, tutaj gdzie są samce oraz młode, tegoroczne, to super mocna karma, ponieważ one jeszcze potrzebują tej dobrej karmy, ale samiczkom już tak super dobrej karmy nie dam, ponieważ te samiczki, że się wypierzyły, to by mi się zaczęły, tak powiem, nabijać i paść i będę tam już powoli wdrażał karmę zimową Wintera. Młodzieży to nie grozi, bo młodzież jeszcze troszeczkę potrzebuje, także młodzież jeszcze będzie na bardzo dobrej karmie. A jak się tu do mnie dociskają, idę następnego karmnika dać jedzonko. To, że na gołębniku jest wszystko ok. Widzę po tym, bo jest mokro, wilgotno, jak ten puszek. O, to wszystko jest świeży puk. Gołąbki puszczają, a to znaczy, że minęło ileś tam czasu od szczepienia i puch puściły po prostu. Może to nie fajnie wygląda, co pokazuje, ale momentalnie to się rzuca mi w oczy, że świeży puszek się pojawia właśnie wokół gołębnika, przykleja się do tych mokrych miejsc. Zresztą w samych wolierkach, gdzie wchodzą, też to widać, że świeży puszek właśnie u tych gołąbków. Także to tak samo. O, ponieważ ja pokazuję wszystko, tu jest mój samczyk, który był w zeszłym roku nagradzany na okręgu. Nie poszedł na wystawę oddziałową, bo go szczepienie załatwiło. Ponieważ pokazuję wszystko, to pokażę. 9. lotka mu dorosła. W ogóle ona rosła, nie chciała się rozwinąć, a teraz jak już rzuciłem na gołębnik, to od razu widzę, że puściło. No ale 10. lotki nie wyrzucił i teraz pytanie, czy się parę dni opamięta i rzuci mi tą 10. lotkę, czy mi nie zrzuci, więc się mówi, nie szczepimy w czasie pierzenia, no bo szkodzi to upierzeniu. O, w tym jednym wypadku, czy w tych 3% trzeba się z tym zgodzić. To jest, tak powie się, to nic się nie dzieje, no bo 190 ponad gołębi nic się nie stało, a u 6, u 7 się stało, bo musiały być w piwnicy. Jeden do tej pory przebywa, także to był ten 7 i do tej pory jest w piwnicy. Dałem go na gołębnik, ale jeszcze na drugi dzień zaś siedział takiej, więc dalej jest w piwnicy. Jednego gołąbka w piwnicy przetrzymuje.
czyli od 11, 19 dni minęło, 20 dni. No, 20 dni, nie od razu był w piwnicy, ale to taka rekonwalescencja jeszcze może z tydzień potrwać, zanim się opamięta. Kiedyś też moją lotniczkę 3 tygodnie trzymałem w piwnicy. No i zobaczymy, czy zrzuci ostatnią lotkę. Teraz nie wiem, jak to jest. Czy było jak się no w 2 tygodnie, jak zrzuci w ciągu tygodnia, będę widział, jak się będzie zachowywał. Tu masę, bo musi na spokojnie nabrać. Ale no na tych 6 to jakby ten jeden na upierzeniu dostał popalić, no bo akurat był w takim stadium, że ta lotka mu rosła, jak był zaszczepiony. Chyciło go, więc ona mu urosła, a się nie rozwinęła, została jakby w tej otoczce. Teraz już się widzę rozwinęła. No i pytanie, czy wyrzuci ostatnią. Zatrzymałem go na pierzeniu. No i tak wyeliminowałem sobie gołąbka z szansami na nagrodę. No on teraz jest szczupły, bo on jest odchudzony, po prostu wychudzony, nie odchudzony, więc to jest właśnie niefajnego. Ale że pokazuje wszystko, no to bo mówiłem, że szczepię, no to ma to swoje konsekwencje takie, że może się coś stać. To nie jest tak, że się nic złego nie stanie, tak? Lotki ma wszystko super, tylko że jedną niespierzoną. Zobaczymy, czy ją zrzuci, ale już się w celi cieszy. Tak to wygląda. Tutaj siedzą dziewczyny, osobno już stare samiczki. No i one też dostaną papu już z dodatkiem karmy zimowej, bo nie chcę, żeby im się pupy za bardzo nabiły i tak muszę tu uruchomić taśmy, bo jedzą i srają, tak powiem. Przez wystawy nie było czasu, a trzeba to ogarnąć, no. Może jutro czy pojutrze to zrobię. Jest ta moja wystawy faworytka. Jeszcze jedną mam fajną samicę, a jej nie dawałem, ale też miałaby szansę. Gdzie jest siweczka? Są dwie siostry, 66, 65. To są córki krowy. Kto krowę widział? Matka to krowa, tak ją nazywam. Tu jest pielesiakowa, znaczy 50%, tak 50% pielesiaczka i szaleniec, ale zaraz łapiemy. Powiem tak, się działy jedną nad drugą siostrzyczki, córki krowy, to są samiczki i ta też by miała szansę na wystawie. Nie była, ale też by miała szansę. Też bardzo mocna samiczka. Także coś tu mocnego jest. A dwulatka będzie miała szansę się wyrobić w przyszłym roku. Jej siostra też jest mocna, ale jest gorsza. A ta być może w Unii jednego sędziego miałaby nawet reputację niż ta moja, która zrobiła tą 5. nagrodę. Bo ta moja to jest taka samiczka w stylu super mięśnie, super upierzenie. Nie taka twarda i może nie każdy to doceni, a ja akurat doceniam, bo to takie super cechy lotnika. O, to jest ta z wystawy, ale ona ma mięsień taki różowy się jej zrobił. No, trzeba pilnować ją, żeby do okręgowej naprawdę jej nie schrzanić i lecka. I może wcale nie twierdzę, że ona będzie z tych naszych oddziałowych najgorsza. Dobrze, żeby je po prostu nie zepsuć, to no, może będzie dobrze. Ale super samiczka. Nie wiem, czemu one się w ogóle na karmę nie rzucały, bo tak dosyć delikatnie poszły do tematu. Teraz już je puszczę na korytarz i do wolierki, bo ja nie puszczałem ich do wolierki ze względu na to, żeby
się nie ubrudziła, nie nawilgotła. A teraz znowu z tydzień będą mogły wchodzić na wolierkę. Całe karmienie będzie podporządkowane w tym przedziale jednej samicy. Jednej, jedynej, która idzie na wystawę. Reszta będzie tak karmiona, żeby tej jednej, jedynej pasowało. No taka prawda, ale przynajmniej będę miał motywację o nie dbać. To może jest też pozytyw. Tu było to samo. Z powodu tych kilku, bo one są, tu jest już samice przeznaczeniem na rozpłód. I tu są te moje lotniczki, które na rozpłód przeznaczone. O, ludoklaseński, białe. Ludoklaseński i białe pitbullki. Czyli jedna ludoklaseńska. I pozostałe moje dziewczyny. Tu też pitbullka. Też dostaną papu. U porszaczka. Także te na koniec kariery nagrody sobie pozgarniały. O, to mnie cieszy. Porządne samice. No, to jest mama tego mojego ulubionego samczyka. Piskę ma ze względu na to, że tata sztol. A to jest jego mamusia. O. Także ten samczyk jak się dopierzy, to będzie mocny. Jeszcze on wszystkiego nie zyskał, bo on jeszcze trochę kościty. Potem ona dopiero mięśnie ma. Jak ona jest przepasiona, ale żeby więcej takich dzieci wydała, to by było super. Nie wiem, czy tym samczykiem lotować, czy nie lotować. No jak będę lotował, to sobie roboty dorobię. Jeśli nie będę nim lotował, to on od razu trafi do rozpłodu. Może to śmiesznie zabrzmi, ale ja tak lubię swoje pupilki dawać do rozpłodu. W końcu to nas cieszy, hodowców, żeby nam to sprawiało przyjemność. Jak kochasz jakiegoś gołąbka, to tak powiem, no chcesz go mieć w rozpłodzie, żeby był bezpieczny. No i nie wiem, czy tak nie zrobię. Nie chcę przepadzić te za jedzeniem. A, bo dzisiaj ciepło było. Ciepło i... No dobra, to akurat wam dałem dobre jedzonko, żeby was nie zapać, bo widzę, wodę macie. Wy tego jedzenia nawet żeście tak nie potrzebowały. Koledzy, słyszycie? Piszczą mi pierwsze młode w tym roku i potrzebuję obrączek. Tak się złożyło, że tu są samiczki rozpłodowe. Jest tu jedna para. O, słychać jak piszczy. Młodziaczek. Jest tu jedna para. I mają młode. I czym to teraz obrączkować? Już widzę tą ekipę hejterów, którzy się wzburzają. O, takie bydlaki tutaj mam młode. Taki młody bydlaczek się tu, o, piszczy pięknie. Wychował. O, i już sobie podlatuje. I koledzy, czym to zaobrączkować? Tu szczęśliwy tata i szczęśliwa mama. Szczęśliwe rodzice. Akurat tak się złożyło, że tu jakaś para mewek mi się... O, jak ruchają. Para mewek mi się tu w gołębniku rozpłodowym przy samicach zakałupućkała. Że mają cele, to sobie gdzieś jajka złożyły i z dziury wyszedł mi taki młody. Już widzę tą falę hejterów, którzy myśleli, że tu już młode się chce obrączkować w starym roku nowymi obrączkami, a tu tylko niestety gołębie ozdobne. No tak to wyszło. O, mają skówki, numerki. Córka im założyła plastikowe numerki, więc stare mają pozakładane. To sobie córka zabezpieczyła. A one mi się tu po prostu nawet same, jak powiem, przebiły dziurką i przeszły z gołębnika lotowego. No i taka para ma młode na sezon 2025, bo jak to nazwać. Także taki młodziaczek
wielgachny po nich się już narodził na nowy sezon. Pozdrawiam wszystkich hejterów i tych, którzy napiszą komentarz, tak powiem, niepochlebny, a nawet filmu nie obejrzeli i nie wiedzą, że to taki trochę żart z mojej strony, choć prawdziwy, bo młody jest prawdziwy. Dwa te piszczaczki się uchowały. Tu jest drugi piszczak.